Nie tak dawno temu i wcale nie w odległej krainie, lecz tu, w Europie, w XX wieku ludzie zaczęli stosować substancje chemiczne do leczenia nowotworów. Od tego czasu następuje ciągły wzrost zużycia cytostatyków, czyli leków ratujących życie ludzi chorych na raka. Niestety, spora ich część nie jest dostatecznie metabolizowana w organizmach pacjentów, więc jest przez nich wydalana. Następnie trafia na oczyszczalnię ścieków. Tam, ze względu na swoją niską biodegradowalność, leki te nie są dostatecznie usuwane, a więc w dalszej kolejności trafiają do wód powierzchniowych, gruntowych, a nawet pitnych. To otworzyło nowy, mroczny rozdział w historii leków cytostatycznych. Zaczęły one stanowić realne zagrożenie dla środowiska. Sama sprawdziłam i przebadałam wpływ 2 wybranych przeze mnie leków na przedstawicieli świata roślin, zwierząt i bakterii. Wyniki zmroziły mi krew w żyłach lepiej niż jeden thriller. Okazało się, że wywołują one szkodliwe efekty w bardzo niskich dawkach, co oznacza, że są one bardzo szkodliwymi substancjami. Wtedy stwierdziłam, że ta opowieść nie może się tak skończyć. Świat potrzebował bohatera. Badania nad skutecznym eliminowaniem farmaceutyków ze środowiska wydawały się być koniecznością. Okazało się, że być może ten bohater jest bliżej niż komukolwiek mogłoby się wydawać. Mam na myśli grzyby, czyli organizmy zdolne do rozkładu wielu różnych związków o skomplikowanej budowie chemicznej. Dlaczego by więc nie wykorzystać ich do usuwania cytostatyków? Skolekcjonowanie wybranych szczepów oznaczało sytuację niecodzienną dla przykładnego nerda, gdyż wiązało się z wyściubieniem nosa na zewnątrz, spacerem po parku i zebraniem grzybów. Następnie, na szczęście w laboratorium, dokonałam izolacji tych grzybów, wykorzystując tę brutalną metodę tkankową, polegającą na wyrwaniu fragmentów grzybni, jak i bardziej humanitarną zarodnikową. Następnie grzyby namnożyłam, umieściłam w kolbkach i kiedy przyszedł odpowiedni moment, dodałam do nich leki. W tym momencie, niczym narrator całej historii, mogłam być już tylko cichym obserwatorem. Ale w moich kolbkach właśnie toczyła się fascynująca walka. Grzyby zwarły szeregi. Na pierwszy front wyrzuciły enzymy zewnątrzkomórkowe, które rozcinały moje związki na mniejsze fragmenty. Niektóre z grzybów dokonywały samopoświęcenia i pochłaniały lek na własne ciało. W takim wypadku ich porowata grzybnia działała jak sorbent. Niektóre ze strzępek musiały zginąć, ale tylko po to, by móc ochronić całą resztę kolonii. Kiedy nadeszło decydujące starcie, do gry weszły enzymy wewnątrzkomórkowe. Ta pasjonująca walka trwała 2 tygodnie, ale kiedy po tym czasie zerknęłam do wnętrza moich kolbek, już wiedziałam. Grzyby usunęły leki. Szanowni Państwo, doczekaliśmy się happy endu. Mam nadzieję, że dzięki moim badaniom grzyby na zawsze zapiszą się na kartach historii jako idealne narzędzie do walki o czyste środowisko, a my wszyscy zamieszkamy w krainie, która rzekami bez cytostatyków płynie. Dziękuję.